Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Cóż czytasz, mości książę? Pyta Poloniusz Hamleta, a ten odpowiada. Słowa, słowa, słowa. Tak, używamy ich każdego dnia, tak jakby nie przywiązując do nich wagi, jakby zapominając, że ich odpowiednie użycie może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasze emocje i samopoczucie, ale także na życie innych ludzi. Na przykład na to, jakie znaczenie mają składane przez nas obietnice i umowy. I o nich będzie mowa w tym odcinku. Wieloznaczne powiedzenia w praktyce nic nie znaczą, bo oznaczają różne rzeczy. Dlatego we wszelkiego rodzaju poważnych umowach prawnych mamy część precyzującą sens kluczowych słów. Jeśli umowa nie zawiera takiego załącznika, należy się o niego upomnieć, a jeżeli kluczowe słowa pozostają wieloznaczne, to jest niedomówienie skrywające się w umowie. Niedomówienie to nie jest kłamstwo. To tylko niepełna informacja. Mamy z nim do czynienia na przykład, gdy ustalając wynagrodzenie, przemilcza się to, czy chodzi o dochód netto. Lub gdy załącznik do umowy, weźmy na to fotowoltaicznej, nie określa tego, czy parametr wydajności jest optymalny, czy rzeczywisty. Niedomówienie w umowie może sprawić, że jest pozorna. A jest pozorna, gdy każda ze stron inaczej ją rozumie. Takie niedomówienie będzie manipulacją. Gdy niedomówienie jest celowe i gdy ma na celu wprowadzenie kogoś w błąd. Manipulacja niedomówieniem może na przykład polegać na tworzeniu utrudnień w drodze do zrozumienia warunków kontraktu. Podpisywaliście kiedyś umowę składającą się z kilkunastu stron, na przykład z ubezpieczycielem albo operatorem sieci komórkowej? Więc chyba wiecie, o czym mowa. Główne warunki umowy bywają schowane w niezrozumiałym dla kontrahenta prawniczym żargonie i w przysłowiowym, już małym druczku. Laik zwykle nie czyta dokładnie umowy. Kieruje się objaśnieniem reprezentanta firmy albo rozumie umowę po swojemu, zwykle mylnie. A mogłoby być przecież inaczej. Najważniejsze tezy kontraktu mogą być spisane na początku, zrozumiałym językiem, a załączniki mogą to tylko uściślać. W relacjach międzyludzkich niedomówienia są na porządku dziennym, bo nie jesteśmy w stanie objaśnić znaczenia wszystkich wieloznacznych słów, którymi się posługujemy. Zwykle nie ma takiej potrzeby. Ich znaczenia domyślamy się z kontekstu ich użycia. Wieloznaczność jest też cennym narzędziem poezji i humoru. Jednak, jeśli dochodzimy do ważnych ustaleń, to jest inaczej. Wtedy trzeba unikać niedomówień, tak samo jak przy zawieraniu każdej umowy. Jak wiele razy słyszeliśmy wyznanie lub obietnicę, a potem zastanawialiśmy się bardzo długo, co ona tak naprawdę może oznaczać. Kocham cię. Dla kogoś miłość to uczucie, dla kogoś innego to przede wszystkim zaangażowanie. Dla kogoś miłość wymaga pracy i wierności lub czegoś jeszcze innego, a dla innej osoby wcale tak nie jest. Przy zawieraniu umów biznesowych nie wstydzimy się dopytywać o znaczenie słów. Dlaczego podobne pytania wydają się być niestosowne przy umowach dotyczących spraw najważniejszych? Kocham cię. Chcę z tobą spędzić resztę życia. No dobrze. No ale jak ty to sobie wyobrażasz? Na czym dokładnie by to miało polegać? Oczywiście, że nie ma potrzeby, by na przykład przysięgę małżeńską wzbogacać o zbyt szczegółowe ustalenia definicyjne. Ale z pewnością, zanim do niej dojdzie, jej sygnatariusze powinni sobie dokładnie objaśnić, jak rozumieją jej kluczowe słowa, choćby po to, by nie obiecywać sobie czegoś,
czego nie chcą dotrzymywać i żeby potem uniknąć bolesnych rozczarowań. Przykładowo, gdy dwoje ludzi obiecuje sobie wierność, ale pojmują ją w rozbieżny sposób, to takie uzgodnienie może być pozorne. Przecież wierność można pojmować warunkowo, Będę ci wierny, skarbie. Oczywiście, dopóki będziesz mnie podziwiać, tak jak teraz to robisz. lub bezwarunkowo. Będę ci wierny niezależnie od wszystkiego. Technicznie, Będę unikał romansów. życzeniowo, Nie zakocham się w nikim innym. lub taktycznie. Obiecuję pracować nad sobą i nad swoimi emocjami, żebyś zawsze była jedyną miłością mojego życia. Czy jednoznaczność musi obdzierać język miłości z romantyzmu? Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Jak trzeba, będę dla ciebie nawet sprzątał w kuchni. Chociaż najbardziej nie lubię tego robić. Niedwuznaczna przysięga wymaga odwagi, zwłaszcza gdy obiecuje się coś, co będzie trudne do wykonania. To napawa lękiem, nawet jeśli w momencie jej wypowiadania ktoś wierzy, że podoła jej spełnieniu. Wtedy niedomówienie i wieloznaczność wydają się bezpieczniejsze i robimy uniki, kryjąc się za nimi. Wniosek z tego jest taki. Wieloznaczność jest bogactwem języka, ale w obietnicach i umowach jest ich wielkim mankamentem.